Luty 1989 roku. Trwają obrady Okrągłego Stołu, które mają zmienić oblicze Polski. W atmosferze historycznych przemian, zaledwie 9 dni po rozpoczęciu rozmów, Sejm PRL uchwala pozornie techniczną ustawę o Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego. Nazwa brzmi nudno, biurokratycznie. Nikt nie podejrzewa, że właśnie zostało stworzone narzędzie do największej kradzieży w historii transformującej się Polski. Dziś opowiem o aferze, którą eksperci określają mianem matki wszystkich afer III Rzeczypospolitej. O sprawie, w której wyprowadzono ze Skarbu Państwa setki milionów dolarów, a jej ujawnienie kosztowało życie 3 ludzi. O tym, jak były agenci komunistycznego wywiadu wykorzystali chaos transformacji do przeprowadzenia najbardziej wyrafinowanej kradzieży w dziejach Polski. Historia FOS rozpoczyna się wcześniej, niż mogłoby się wydawać. Pierwszy fundusz o tej nazwie powstał już w 1986 roku, jednak trudno znaleźć o nim jakiekolwiek konkretne informacje. Drugi, ten, który stał się sceną największej kradzieży w historii Polski, został powołany 15 lutego 1989 roku, zaledwie 9 dni po otwarciu obrad Okrągłego Stołu. Oficjalnie miał służyć szlachetnej misji. Polska dziedziczyła po PRL zadłużenie na kwotę około 40 miliardów dolarów, szczególnie te długi nagromadzone przez Edwarda Gierka, który realizując swoje obietnice budowy drugiej Polski, zaciągał kredyty bez żadnych ograniczeń. Idea była prosta: skupować polskie długi na rynku wtórnym po obniżonych cenach, około 20 do 30 centów za każdy dolar, i w ten sposób zmniejszyć zadłużenie kraju za ułamek kosztów. Już samo zadanie, do jakiego utworzono fundusz, według ówczesnego prawa międzynarodowego było nielegalne. Jak się później okazało, nie miało to większego znaczenia, bo w rzeczywistości FOS był tylko przykrywką do bezkarnego rozkradania majątku Polski. Kluczową postacią był Grzegorz Rzemek, dyrektor generalny funduszu. W aktach Instytutu Pamięci Narodowej figuruje jako agent komunistycznego wywiadu wojskowego o pseudonimie Dick, współpracujący z zarządem Sztabu Generalnego od 1972 roku. To nie był przypadkowy wybór. W okresie transformacji byli agenci służb specjalnych PRL systematycznie przejmowali kontrolę nad kluczowymi pozycjami w gospodarce. Zastępcą Rzemka została Janina Him, która przez wiele lat była partnerką Dariusza Tytusa Przywieczerskiego, szefa firmy Universal, która w aferze FOS odegrała kluczową rolę. Rada Nadzorcza Funduszu to galeria prominentnych postaci polskiej polityki. Powołana przez ministra finansów Andrzeja Wróblewskiego, składała się z ludzi, których nazwiska przewijają się przez najważniejsze urzędy III Rzeczypospolitej. Janusz Sawicki, wiceminister finansów, prezes Rady Nadzorczej Banku Handlowego, który od 1964 roku miał monopol na obsługę polskiego handlu zagranicznego. Według dokumentów IPN był kontaktem operacyjnym wywiadu o pseudonimie Jasa. Grzegorz Wójtowicz, kontakt operacyjny o pseudonimie Kamelo i Kamel, dyrektor Departamentu Zagranicznego NBP, w 1991 roku prezes NBP, członek Rady Polityki Pieniężnej. Dariusz Rosati, kontakt operacyjny o pseudonimie Bayer, dyrektor Instytutu Koniunktur i Cen, minister spraw zagranicznych w latach 1995 do 1997, również członek Rady Polityki Pieniężnej, w ostatnich latach związany z Platformą Obywatelską. Jan Boniuk, kontakt służbowy Departamentu V o pseudonimie Bon oraz kontakt operacyjny Departamentu I o pseudonimie Donek, dyrektor Departamentu Zagranicznego Ministerstwa Finansów i sekretarz Rady Nadzorczej. Zdzisław Sadowski,
zarejestrowany jako tajny współpracownik o pseudonimie Robert, wicepremier w rządzie Messnera. Jan Wołoszyn, kontakt operacyjny Departamentu pseudonimie Okal, były prezes NBP, wówczas doradca prezesa NBP i wiceprezes Banku Handlowego. To tylko część składu rady, ale już widać wzorzec, ludzie ze służbami specjalnymi w CV, zajmujący najważniejsze stanowiska w polskich finansach. Antoni Macierewicz, który badał wątki FOS w związku z pracami Komisji Weryfikacyjnej WSI, ujawnił prawdziwy charakter tej operacji. FOS nie był i nie jest przestępstwem złodziei czy bandytów, lecz wynikiem antypolskiego działania sowieckiego aparatu okupującego Polskę. Ma więc cechy zdrady stanu. Na szczeblu organizacyjno-wykonawczym FOS był wynikiem działania zorganizowanej zbrojnej grupy przestępczej. Mówię o zbrojnej grupie przestępczej, gdyż główną rolę w realizacji zadań pełnił sowiecki wywiad wojskowy działający w Polsce, czyli Zarząd II Sztabu Generalnego LWP, a zwłaszcza jego oddział, czyli oddział wywiadu agenturalnego. Raport weryfikacji WSI ujawnił, że w 1988 roku oddział udzielił swojemu współpracownikowi o pseudonimie Merk, Janowi Załusce, pożyczki $50,000 na 20% rocznie. O ścisłej współpracy z zarządem świadczy również umowa z września 1989 roku, która za lokatę $250,000 na pół roku przyniosła oddziałowi $40,000 odsetek. Grzegorz Rzemek, dyrektor FOS, podczas przesłuchań zeznał wprost: FOS powstał między innymi po to, abym mógł kontynuować zadania zlecone mi przez wojskowe służby specjalne. W raporcie przygotowanym przez Wydział Studiów MSW w maju 1992 roku dla premiera Olszewskiego czytamy: wielkie afery finansowe, jak Art B i FOS, były dokonywane pod osłoną i z udziałem oficerów i agentury byłego zarządu II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i Departamentu I Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. FOS otrzymał łącznie 9,8 biliona starych złotych, w przeliczeniu około 1,7 miliarda dolarów amerykańskich. Kwota astronomiczna jak na ówczesne standardy polskiej gospodarki. Na cele statutowe, czyli rzeczywisty wykup długów, wydano jedynie $69 milionów. To zaledwie 4% otrzymanych środków. Mechanizm był wyrafinowany, FOS nie posiadał żadnych planów finansowych, nie prowadzono księgowości i nie rozliczano transakcji. Państwowe finanse były transferowane na konta rozmaitych, często podstawionych spółek, w dużej części znajdujących się w rajach podatkowych. Fundusz udzielał pożyczek bez jasno sformułowanych warunków i terminów spłat, które zresztą w części przypadków nigdy nie były egzekwowane. Przykłady są porażające swoją bezczelnością. Przedsiębiorstwo Impuls Metal otrzymało bez żadnej klarownej umowy pożyczkę w wysokości 50 miliardów starych złotych. Firma Avalon dostała $1,300 milionów. Jeden z kontrahentów otrzymał $1,400 milionów bez jakiegokolwiek uzasadnienia tej transakcji. Jacek też, jako osoba fizyczna, dostał $475 milionów, również bez dokumentów. Pożyczkę na kampanię wyborczą otrzymał kandydat na senatora, wspomniany wcześniej partner wicedyrektora FOS Dariusz Przywieczerski. Co absurdalne, wybory, w których startował, odbywały się w maju, a pożyczka na ten cel została przekazana dopiero w październiku. Universal, firma Przywieczerskiego, zawarła z FOS około 80 umów na łączną kwotę setek milionów złotych. Oficjalnie miały dotyczyć skupu długów. W rzeczywistości pieniądze trafiały na zagraniczne konta, gdzie były wykorzystywane do celów nie mających żadnego związku z misją funduszu. Według aktu oskarżenia
Skarb Państwa na skutek działania FOS stracił 119,5 miliona dolarów, 9,6 miliona marek niemieckich, 16,8 miliona franków francuskich, 125 milionów franków belgijskich i prawie 36 miliardów starych złotych. Łącznie straty wyceniono na 334 miliony nowych złotych, ale to tylko ta kwota, którą udało się udokumentować. Część badających sprawę, jak profesor Mirosław Krakowski, współautor książki Dwa banki FOS o rabunku finansów Polski, twierdzi, że to tylko niewielka część kwoty, która w rzeczywistości została wyprowadzona. Sam FOS miał być tylko wierzchołkiem góry lodowej całej machiny rabującej publiczny majątek Polski. Jesień 1989 roku. Michał Falcman, młody kontroler Najwyższej Izby Kontroli, podczas rutynowej kontroli spółki Universal odkrywa coś niepokojącego. Falcman był w swojej pracy uważany za skrupulatnego, ale również bezkompromisowego człowieka, prostoliniowego i nieprzekupnego. Kiedy na zlecenie Warszawskiej Izby Skarbowej sprawdzał działania Universal, firmy należącej do Przywieczerskiego, odkrył potężne nieprawidłowości i działania dążące do okradania polskiego państwa na niespotykaną dotąd skalę. Falcman jest metodyczny, zbiera dokumenty, analizuje transakcje, śledzi ścieżki finansowe. Wnioski ze swojej pracy opisuje 20 czerwca 1990 roku w artykule zatytułowanym Zorganizowany rabunek, który ukazuje się w czasopiśmie Wolny Robotnik. To uruchamia kontrolę Najwyższej Izby Kontroli. W styczniu 1991 roku powołano zespół do zbadania sprawy. Po 3 miesiącach na jego czele staje właśnie Michał Falcman. 14 czerwca 1991 roku w biurze premiera Jana Bieleckiego odbywa się specjalna rada, na której Falcman prezentuje swój raport kontrolny w sprawie. Na spotkaniu obecni są m.in. Walerian Pańko, prezes NIK, Anatol Lawina, najważniejszy współpracownik Pańki, Leszek Balcerowicz, ówczesny minister finansów i Janusz Sawicki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, członek Rady Nadzorczej FOS. W czasie narady dochodzi do ostrej wymiany zdań między Falcmanem a ministrem Balcerowiczem, którzy kilkukrotnie podnoszą na siebie głos. 18 lipca Michał Falcman zostaje odwołany ze swojego stanowiska. Tego samego dnia umiera. Ma 47 lat. Za oficjalną przyczyną zgonu uznano zawał serca. To, co dzieje się dalej, pokazuje, jak wysoka była stawka w tej grze. Kontroler NIK od dłuższego czasu otrzymywał pogróżki i obawiał się o swoje życie. Spodziewając się zamachu przez otrucie, spożywał tylko własne posiłki i napoje. Dzień przed śmiercią Falcman przebywał na prywatnym spotkaniu, na którym nagle poczuł się bardzo źle. Do szpitala odwiózł go obecny w mieszkaniu twórca Solidarności Walczącej, Kornel Morawiecki, który tak wspomina to zdarzenie. Zawiozłem Michała do szpitala, ponieważ źle się poczuł na spotkaniu, na którym razem byliśmy. Podczas drogi opowiadał o swoich ustaleniach, wymieniał nazwiska ludzi, którzy czerpali profity z FOS. Po przyjęciu do szpitala byłem u niego na drugi dzień. Czuł się dużo lepiej i byłem przekonany, że będzie dobrze. Żona Falcmana, Izabella Brodacka-Falcman, wspomina: nie wybaczę sobie, że nie zażądałam sekcji zwłok męża, ale odwiódł mnie od tego lekarz. Dopiero później mnie to zastanowiło. Ta jego gorliwość, przekonywanie mnie, że to na pewno była śmierć naturalna. Profesor Jerzy Zalewski, który analizował całą sprawę, wywnioskował, że prawdopodobnie Falcmanowi podano środek wywołujący symulację zawału serca, a nieświadomi niczego lekarze podali następnie środki niwelujące te objawy, co w połączeniu doprowadziło do śmierci. Grzegorz Rzemek, główny architekt afery FOS, urodził się w Czosnowie w powiecie Nowy Dwór Mazowiecki w rodzinie robotniczej.
We wrześniu 1968 roku ukończył Wydział Handlu Zagranicznego w Szkole Głównej Planowania i Statystyki. Komunistyczny wywiad wojskowy zainteresował się Rzemkiem już w 1970 roku. Zeszyt ewidencyjny na współpracownika o pseudonimie Dick został założony 13 czerwca 1970 roku. Rzemek był wówczas stażystą w przedsiębiorstwie handlu zagranicznego Metronex. 14 marca 1972 roku na spotkaniu w kawiarni Nowy Świat bez oporów podpisał zobowiązanie o dobrowolnej współpracy z wywiadem wojskowym PRL. Przez 6 lat pracował w biurze radcy handlowego ambasady PRL w Brukseli, gdzie był operacyjnie aktywny i w pełni przydatny, jak oceniali go przełożeni ze służb. Między 1972 a 1978 rokiem w Belgii zawarł szereg ciekawych kontaktów i rozpracował 2 osoby: belgijskiego handlowca i pracownika fabryki broni w Herstal. Przekazał do centrali 107 materiałów, z czego 6 oceniono jako szczególnie cenne, 42 jako wartościowe i 59 jako przydatne. W lipcu 1989 roku, tuż przed objęciem stanowiska, został wyróżniony nagrodą pieniężną w wysokości $2000 za duży wkład w realizację operacji pozyskiwania pozabudżetowych środków dewizowych, w wyniku której oddział uzyskał około $81,000. Janina Him, zastępca dyrektora FOS, pochodziła z rodziny głęboko związanej z aparatem komunistycznym. Jej ojciec Zbigniew Danielewski do 1939 roku przebywał przy rodzicach na terenie ZSRR, a po wojnie był aktywnym członkiem PZPR. Od lat 60. był rencistą szczególnych zasług PRL. Dariusz Przywieczerski, mózg afery, ma jeszcze bardziej fascynującą historię. W 1976 roku Komitet Centralny PZPR wysłał go do Radomia, by zbadał nastroje przed podwyżkami cen szykowanymi przez ekipę Gierka. Po ogłoszeniu podwyżek radomscy robotnicy wyszli na ulicę, a Przywieczerski przemawiał do załogi zakładów metalowych Świerczewskiego Waltera. Ojciec Dariusza Przywieczerskiego, Edmund, miał pochodzenie obszarnicze i został zarejestrowany przez Służbę Bezpieczeństwa jako tajny współpracownik o pseudonimie Gutek. Pracował w resorcie handlu zagranicznego i zmarł w 1976 roku. Wtedy też zostały zniszczone materiały SB na jego temat. 7 października tego samego roku w wypadku samochodowym ginie Walerian Pańko, prezes Najwyższej Izby Kontroli. Do zdarzenia dochodzi pod Piotrkowem Trybunalskim na kilka dni przed zapowiedzianym przez Pańkę wystąpieniem w Sejmie, na którym miał ogłosić wyniki kontroli w sprawie FOS. Według oficjalnych ustaleń wypadek był skutkiem niepoprawnie wykonanego manewru wyprzedzania i uderzenia w nadjeżdżający samochód. Żona Pańki, Urszula, która przeżyła kraksę, twierdziła jednak, że do żadnego uderzenia nie doszło. W czasie jazdy usłyszała tylko głośny huk. Odmiennego zdania niż ustalenia śledczych był również prowadzący auto kierowca Janusz B., który w wypadku nie odniósł żadnych obrażeń. Sąd jednak uznał go winnym całego zdarzenia i skazał na karę pozbawienia wolności. Szybko jednak ułaskawił go nowy prezydent Aleksander Kwaśniewski. Kilka miesięcy po tej decyzji Janusz B. popełnił zabójstwo. Pomóc w wyjaśnieniu okoliczności wypadku mogliby policjanci, którzy jako pierwsi pojawili się na miejscu zdarzenia. Oni jednak również w tajemniczy sposób stracili życie. Za oficjalny powód śmierci podano utonięcie podczas wspólnego wypadu na ryby. Co jeszcze bardziej zagadkowe, mężczyźni zostali znalezieni w stawie o głębokości 70 cm. Trzecią główną ofiarą jest Anatol Lawina, dyrektor zespołu analiz systemowych NIK i współautor raportu o funduszu. W 2006 roku zostaje ciężko pobity przez nieznanych sprawców.
Umiera kilka miesięcy później od powikłań po pobiciu. To człowiek, który posiadał potężną wiedzę na temat machinacji związanych z FOS. W 2007 roku przez potrójne postrzały w głowę popełnia samobójstwo Ireneusz Sekuła, wicepremier w rządzie krakowskiego, który przewinął się w nielegalnych transakcjach funduszu. Śledztwo prokuratorskie rozpoczyna się 7 maja 1991 roku pod kierownictwem prokuratora Janusza Kalwasa. W sierpniu 1991 roku zarzuty w sprawie FOS słyszą Grzegorz Rzemek oraz Janina Him. Oboje trafiają do aresztów, jednak w ciągu 2 lat są już na wolności. W lutym 1993 roku do sądu trafia akt oskarżenia, lecz okazuje się niepełny i natychmiast zostaje cofnięty do uzupełnienia. Nowy przesłano do sądu dopiero po 5 latach, w 1998 roku. Na ławie oskarżonych zasiedli Rzemek, Him, Sawicki, a także biznesmeni Krzysztof Komornik i Dariusz Przywieczerski oraz Irena Winkhaus. Przewód sądowy po 2 latach otwiera Barbara Piwnik, sędzia uważana za jedną z najlepszych w stolicy. W 2001 roku proces jednak zostaje przerwany, bo ówczesny premier Leszek Miller powołuje Piwnik na stanowisko ministra sprawiedliwości. Jej miejsce zajmuje nowy sędzia, Andrzej Kryże, który ponownie rozpoczyna proces we wrześniu 2002 roku. To postać kontrowersyjna, jednocześnie orzeka w sprawie FOS i doradza w sprawie zmiany przepisów o przedawnieniu przestępstw. Później zostanie wiceministrem sprawiedliwości w rządzie Prawa i Sprawiedliwości. Wiosną 2005 roku wreszcie zapada pierwszy, jeszcze nieprawomocny wyrok. 9 lat więzienia i 720 000 złotych grzywny oraz naprawienie szkody dla Grzegorza Rzemka, któremu zarzucono zagarnięcie $41,9 miliona, 9,5 miliona marek niemieckich, 125 000 franków belgijskich oraz 47,5 tysiąca złotych. 6 lat więzienia i 500 000 złotych grzywny dla Janiny Him, która miała zagarnąć $3,800,000, za które kupiła m.in. prywatne mieszkanie. 3,5 roku więzienia dla Przywieczerskiego, któremu zarzucono zagarnięcie $500,000 na szkodę FOS. Miesiąc później nastąpiło pierwsze przedawnienie. Wyroki Ireny Ebbinghaus, 2,5 roku więzienia i 195 000 złotych grzywny, i Krzysztofa Komornickiego, 2 lata więzienia i 320 000 złotych grzywny, zostały uznane za niebyłe. Skazani zaskarżyli swoje wyroki. W 2006 roku sąd apelacyjny zmniejszył kary. Rzemkowi do 8 lat oraz 5 000 złotych grzywny, Him na 5 lat i 5 000 złotych grzywny, Przywieczerskiego do 3 lata i 6 miesięcy więzienia. W 2009 roku wyroki zostały ostatecznie zatwierdzone. Były szef Universal wkrótce otrzymał kolejne wyroki na łączną karę 3,5 roku więzienia. Jednak już w 2006 roku zniknął z kraju, a władze wystawiły za nim międzynarodowy list gończy. Przywieczerski, mózg afery, nie zamierza odsiadywać nawet tej symbolicznej kary. Po skazaniu ucieka z kraju i przez 12 lat ukrywa się w Stanach Zjednoczonych. Żyje spokojnie na Florydzie, prowadzi biznesy. Wydaje się, że uniknął konsekwencji. W 2007 roku władze polskie kierują do władz amerykańskich wniosek o ekstradycję. Proces okazuje się niezwykle długotrwały. W latach 2007 do 2010 wniosek jest wielokrotnie uzupełniany na żądanie władz amerykańskich. Sprawa jest regularnie omawiana podczas polsko-amerykańskich konsultacji ekspertów w sprawach karnych. Grzegorz Rzemek zostaje zwolniony warunkowo w 2013 roku. Janina Him wychodzi z więzienia przedterminowo w 2008 roku. Kary wydają się niewspółmierne do skali przestępstwa.
setki milionów dolarów strat, a najwyższy wyrok to 8 lat więzienia. Jedną z najbardziej bulwersujących kwestii w sprawie FOS jest fakt, że na ławie oskarżonych zabrakło osób, które nadzorowały działania funduszu. Jak podaje bowiem raport Najwyższej Izby Kontroli, odpowiedzialność za nieprawidłowości występujące w FOS w pierwszej kolejności ponosi dyrekcja, Grzegorz Rzemek i Janina Him, Rada Nadzorcza FOS, a następnie z tytułu braku efektywnego nadzoru nad państwową jednostką organizacyjną minister finansów Andrzej Wróblewski i Leszek Balcerowicz. Już w 1997 roku umorzono postępowanie wobec byłego prezesa NBP Grzegorza Wójtowicza. Nie dopatrzono się również żadnego przestępstwa w działaniach Leszka Balcerowicza, Dariusza Rosatiego czy innych członków Rady Nadzorczej funduszu. Uważa się, że osoby, które powinny odpowiadać za aferę FOS, mogły czuć się bezkarnie, gdyż w całą operację zaangażowani byli chroniący ich funkcjonariusze służb specjalnych. W pewnym sensie również niewyobrażalne pieniądze zrabowane polskiemu państwu w wyniku operacji FOS krążą do dziś w prywatnych rękach i biznesach. Afera FOS była przez wiele lat systematycznie tuszowana. Raport weryfikacji wojskowych służb informacyjnych ujawnił, że po 1991 roku działania FOS były ukrywane przede wszystkim dzięki wpływom i sile działania WSI i jego kolejnych szefów. Wiele nowych informacji i dowodów w sprawie afery wniosło dopiero opublikowanie raportu z weryfikacji WSI autorstwa Antoniego Macierewicza. Afera FOS to więcej niż tylko kradzież pieniędzy. To symbol wszystkiego, co poszło nie tak w polskiej transformacji. Pokazuje, jak byli agenci służb specjalnych PRL wykorzystali chaos przemian do wzbogacenia się kosztem państwa. W 2001 roku TVP emituje kontrowersyjny film Dramat w 3 aktach, sugerujący powiązania różnych polityków z aferą. Film spotyka się z ostrą krytyką środowisk dziennikarskich jako manipulacja i próba wykorzystania afery w bieżącej walce politycznej. To pokazuje, jak FOS stał się nie tylko sprawą kryminalną, ale również narzędziem politycznego szantażu. Każda próba wyjaśnienia sprawy była interpretowana przez pryzmat aktualnych podziałów politycznych. Do końca 2014 roku Fundusz Obsługi Zadłużenia Zagranicznego funkcjonował jako instytucja w likwidacji. Ostateczna likwidacja FOS następuje dopiero w 2014 roku, 25 lat po jego powstaniu. Wprowadzone zostają reformy systemowe. Nowelizacja ustawy o NIK w 2010 roku wzmacnia uprawnienia kontrolne. Zaostrzono procedury kontroli funduszy celowych. Wprowadzono nowe zasady nadzoru nad instytucjami finansowymi. Do dziś nie odzyskano wyprowadzonych środków. Pieniądze zniknęły w labiryncie offshore'owych spółek i zagranicznych kont. Część beneficjentów nigdy nie została zidentyfikowana. Raport weryfikacji wojskowych służb informacyjnych z 2007 roku ujawnia, że służby kontynuowały ukrywanie afery po 1991 roku. To dowód na systemowy charakter przestępczego procederu. Rzeczywista skala strat nigdy nie została precyzyjnie ustalona. Oficjalne liczby prokuratury 334 miliony złotych znacząco odbiegają od szacunków ekspertów wskazujących na miliardy. Pełna sieć beneficjentów i mechanizmy wykorzystania wyprowadzonych środków pozostają nieujawnione. Eksperci określają FOS mianem matki wszystkich afer III Rzeczypospolitej. To nie tylko ze względu na skalę finansową, ale przede wszystkim na symboliczne znaczenie. Pierwsza wielka afera okresu transformacji pokazała wzorzec działania, który będzie się powtarzał przez kolejne dekady. Wykorzystanie okresu przejściowego przez grupy interesów, powiązania ze służbami specjalnymi poprzedniego ustroju, słabość młodych instytucji demokratycznych, brak transparentności w procesach prywatyzacyjnych, misteryjne śmierci śledczych
pogłębiły nieufność społeczną wobec aparatu państwowego. Długotrwałość postępowań i nikłe odzyskanie strat stały się symbolem bezkarności elit i niemożności rozliczenia przestępstw z przeszłości. Echo afery odbija się w kolejnych skandalach III Rzeczypospolitej. Afera Rywina, Amber Gold, Get Back – wszystkie noszą DNA tego pierwszego wielkiego oszustwa. Afera FOS kończy się, ale jej skutki trwają do dziś. W sondażach opinii publicznej Polacy konsekwentnie deklarują nieufność wobec instytucji państwowych. To spadek po tej pierwszej wielkiej zdradzie zaufania. To ostrzeżenie przed konsekwencjami niepełnego rozliczenia przeszłości. Pokazuje, co się dzieje, gdy ludzie odpowiedzialni za funkcjonowanie starego systemu otrzymują szansę na kształtowanie nowego. Michał Falcman, Walerian Pańko, Anatol Lawina – trzej ludzie, którzy zapłacili najwyższą cenę za odkrycie prawdy. Ich śmierć przypomina, że w walce o prawdę stawką może być życie. Setki milionów dolarów ukradzionych w czasie, gdy Polska borykała się z kryzysem gospodarczym i społecznym. Pieniądze, które mogły służyć budowie nowego, lepszego państwa, zostały wyprowadzone do kieszeni ludzi bez skrupułów. To jest cena niepamięci. To jest cena braku rozliczenia. To jest ostrzeżenie, które brzmi do dziś.